Witam wszystkich. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić mój ulubiony zestaw do łowienia w rzece. Jest to zestaw przetestowany m.in. na Mistrzostwach Świata na Litwie, gdzie wędkowaliśmy na rzece Skirvyte, bo rzeka o dość rwącym nurcie. Jest to zestaw przystosowany do wszystkich ryb. Tutaj nie ma tak naprawdę żadnego rozgraniczenia. Niezależnie czy będziecie chcieli łowić duże brzany, czy też małe krąpie, to ten zestaw sprawdzi się fenomenalnie, ale głównie właśnie na nurtach. Myślę, że docenią go przede wszystkim zwolennicy łowienia plecionkami, również w rzekach. Jeżeli stosujecie żyłki, to tak naprawdę ten film Was nie dotyczy, bo ten zestaw naprawia wiele problemów związanych z wędkowania przy użyciu plecionek. Mam nadzieję, że przyda Wam się w praktyce i zapraszam do oglądania. Dobrze, więc tak, w pierwszej kolejności to, co jest fundamentem jakby tego zestawu, to jest brak przyponu strzałowego. Na kołowrotku musi być nawinięta plecionka o możliwie jak najgrubszej średnicy, ale też oczywiście bez przesady. Ja tutaj używam naszą plecionkę federową Górek River. Ona ma realnie średnicę 0,16, natomiast ta średnica jest realna. Więc jeżeli kupicie sobie plecionkę 0,16 z firmy jakiejś bardziej, że tak powiem, budżetowej, to musicie mieć świadomość, że będzie to w rzeczywistości jakieś 0,20, może i 0,23 nawet. Także realne 0,16 to jest PE10, tak się nazywa według japońskiej numeracji. Brak przyponu strzałowego jest o tyle istotny, że kiedy wędkujemy w rzece, pływa bardzo dużo różnej maści śmieci. Nawet teraz możecie zobaczyć, że tutejsza odra w tym momencie niesie troszeczkę różnych traw, pyłków i tym podobnych rzeczy, które później będą się zahaczać o szczytówkę wędki. I żeby tego uniknąć, nie można stosować przyponu strzałowego, bo trudno będzie nam przeciągnąć te śmieci, które się nagromadzą na węźle i będziemy łamać szczytówki, bądź nawet nie będziemy w stanie zwinąć, bo nie przejdą te śmieci przez przelotki. Także ja od razu tutaj wiążę sobie żyłkę 0,35. To jest ważne, żeby ta żyłka była gruba, ponieważ żyłka cieńsza będzie po prostu strzelać, a chodzi o to, żeby ten zestaw był wytrzymały. Zaraz powiem, po co to właściwie jest. Przywiązuję to właśnie takim węzłem. Ja nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jaki to jest węzeł, ponieważ wiążę w ten sposób przypony strzałowe i ogólnie plecionkę do żyłki, żyłkę do żyłki od zawsze, ale naprawdę nie znam nazewnika. Odcinam żyłkę i plecionkę. I ten odcinek żyłki, który tutaj przywiązałem, on powinien mieć długość około metra. Nie ma to tak naprawdę większego znaczenia, natomiast staram się, żeby to nie było krótsze niż długość przyponu, więc ja będę dzisiaj łowił na przypony metrowe, także zrobię sobie lidera, ten odcinek żyłki, w którym będzie chodził koszyk na właśnie długość, nie wiem, z 1,20 m. Chodzi o to, żeby przy rzucie też nie wciągać tego węzełka między przelotki. Teoretycznie, jeżeli stosujemy duże przelotki, to nie powinno to mieć znaczenia, natomiast lepiej tego unikać, no bo ten element będzie tutaj eksploatował. Zdecydowanie lepiej będzie, jeżeli nie będziemy go na przelotki wciągać. Teraz do montażu koszyka ja zawsze wykorzystuję feeder link. To ma znaczenie dopiero kiedy zaczniemy łowić krąpie, klenie i ogólnie ryby troszeczkę mniejsze, na przykład na zawodach. Jeżeli będziemy łowić brzany, to nie będzie to miało żadnego znaczenia, bo no, brzana wręcz wciąga wędkę, także tutaj to branie jest i tak zauważalne, ale w przypadku krąpi ma to bardzo duże znaczenie. I teraz zakładam stoper. Stoper, który będzie chował węzeł łączący feeder gumę z tym odcinkiem żyłki. Następnie biorę feeder gumę. Feeder gumę wykorzystuję średnicy 1 mm. To jest średnica moim zdaniem optymalna do łowienia w rzece. I na końcu feeder gumy tworzę supełek. Pojedynczy wystarczy. Odcinam teraz przy tym supełku gumę. Dostaję takie oto
charakterystyczne wybrzuszenie. Na czarnym tle będzie to widoczne. O. I teraz przywiązuję gumę do żyłki 0,35, którą wcześniej wiązałem. W bardzo podobny sposób, jak wiązałem właśnie tą żyłkę. Tak mówię, ja nie jestem specem od węzłów. Natomiast chyba łatwo jest zauważyć, jak to jest robione. I przeciągam węzełek na koniec, na to zgrubienie, i to zgrubienie teraz będzie mi przytrzymywać właśnie ten węzeł. O, to jest moje ulubione połączenie właśnie feeder gumy. Kiedyś robiłem to troszeczkę inaczej, ale miało to swoje wady. I teraz stoperek naciągam na łączenie feeder gumy z żyłką 0,35 i tej gumy ucinam troszeczkę więcej, a to tylko po to, żeby mieć rezerwę do zawiązania szybkozłączki. Ja generalnie nie jestem zwolennikiem tego typu rozwiązań, ale na rzece jest to wskazane, ponieważ szczególnie kiedy łowię na przykład przy użyciu kukurydzy albo kiedy zakładam 2-3 białe robaki, ten przypon się skręca. I to tylko tak naprawdę pod wpływem nurtu, nic więcej. Przeciągam szybko złączkę na gumę. I nie wiążę tego jakoś super specjalistycznym węzłem, po prostu robię pętelkę. Ściągam ją tylko możliwie blisko. O, powstaje nawet tutaj taki lekki luz, ona sobie może tutaj pracować, ale nie jest to jakoś bardzo istotne. Tej feeder gumy jest tutaj około 25 cm. Może być 20 cm, też będzie dobrze, będzie tak samo dobrze działać. I tak oto prezentuje się ten zestaw. Mamy amortyzację w postaci feeder gumy. Mamy pleciągę na całej długości poza tym metrowym odcinkiem. Mamy bardzo dobrą sygnalizację brań, kontrolę nad zestawem. Łowi się mi przynajmniej osobiście zdecydowanie lepiej